No dobrze, to tak z grubsza wyrównałem. W sumie i tak podkładkami wyrównam sobie już dokładniej, żeby deski, które tu przyniosę, leżały prosto. To co, teraz czas zabrać się za te deski. A zanim za deski, to najpierw uprzątnąć ten bałagan, który tu na nich powstał, jasne, sam. Natomiast fajna jest pogoda, bo nie zrobiła się jakaś taka nagła odwilż, tylko w nocy mróz, w dzień w okolicach 5 stopni i słoneczko. Przepięknie. A dzięki temu aż tak bardzo nie robi się to tu błoto. Chociaż trochę się, jak widzicie, robi. W ogóle mam wrażenie, że przyszła już wiosna. Wiosna w styczniu. Bo słychać ptaki jak ćwierkają. Tak wiosennie. O. Powinniście słyszeć to. O, teraz to akurat byłem ja. No dobrze, to uprzątnąłem na tyle, że mogę już stąd te deski wyjmować. Sprzątania nie filmowałem, bo nie chciałem zdradzać mojej ulubionej techniki przenoszenia z kąta w kąt. Nie wiem, jak to zrobiłem. Po prostu mam dobre oko. Jest równiutko. Dobrze, to teraz deski. Ja w stodole mam 4 rodzaje desek. W zasadzie to 5, ale skupmy się na 4. Mam deski, które zostały zdjęte z sufitów z tego domu. To są deski dość mocno zniszczone. Zakładam, że połowę z nich uda się odzyskać. Z nimi będzie najwięcej pracy. Bo po pierwsze trzeba je wyczyścić, przebrać, podocinać również. Niestety chyba podocinać również wzdłuż, bo one były takie dość, powiedzmy, topornie przygotowane i topornie ułożone, a potem zamazane mocno dużą ilością farby z wapnem. Więc to doczyszczenie tutaj będzie największe, no i trzeba będzie zrobić wpusty pod obce pióro, bo tak będzie mi najprościej. No, jak kupię fres do tego, żeby takie pióro, pod obce pióro ten wpust wykonać, to zrobię to chyba najszybciej i najprościej. Dodatkowo mam tutaj 2 rodzaje desek z sufitu również. I to są deski zdjęte ze starego domu, który remontowałem jakieś 3 lata temu. I to są takie 2 rodzaje desek. Jedne deski to są przepiękne deski, heblowane ręcznie. Nie wiem, na ile to zobaczycie. Niestety nie jest to prosto przy tym świetle, ale może jak ktoś się przyjrzy, to zauważy te nierówności. Te deski były pomalowane, na nich są 2 warstwy farby olejnej. I jeżeli zechciałbym zedrzeć teraz tą farbę, to niestety nie ma metody, żeby to zrobić w taki sposób, żeby tej faktury ręcznego heblowania nie zniszczyć. Także zastanawiam się, czy tu jednak nie wystarczy dokładnie te deski umyć, a następnie
przeszlifować delikatnie papierem ściernym i pomalować na kolor, pewnie biały. I te deski, tak jak patrzę, akurat ten rodzaj desek powinien nam wystarczyć na to, żeby zrobić z nich sufit sypialni. Także z tymi deskami ja na razie ich nie ruszam. Nie ma sensu ich teraz myć i czyścić, bo one i tak mi się w tej stodole jeszcze pobrudzą. To trzeba zrobić już przed samym montażem. Drugi rodzaj desek z tych, trzeci w zasadzie już rodzaj desek, to też są deski sufitowe. To są deski dużo grubsze, bo one mają około 4 cm. Ładne, długie, szerokie dechy. One też są pokryte chyba jedną warstwą farby olejnej. A ponieważ to są deski już takie równe z tartaku, to tu jak najbardziej będę chciał je doczyścić i takie właśnie żywe drewno po zaolejowaniu byłoby w kuchni i przedsionku. A te deski, które są oryginalnie z tego domu, one mam nadzieję, że wystarczą na sufit nad salonem. No i zapomniałbym o czwartym rodzaju desek. To są te deski. One w większości pochodzą z tej ściany domu. Ta ściana była nimi obita, widać zresztą jeszcze te ślady. I te deski będę chciał wykorzystać na naprawę szczytów. Bo to, co jest tam obecnie, w jakiejś części oczywiście da się również wykorzystać, ale jak widzicie, same dolne krawędzie tych desek są już mocno zniszczone, więc chociażby z tego powodu należy je powymieniać. Tych desek na razie nie czyszczę, te również tylko złożę w stodole. Dobrze, to ten pierwszy rodzaj desek wniosłem już do stodoły. Tu je ułożyłem. Wszystko pięknie na przekładkach. Niech sobie leżą i czekają na swój czas zająć się tymi pięknymi deskami. Te będę chciał, zanim je włożę do stodoły, doczyścić. I do tego użyję mojej frezarki. W zasadzie to nie wiem, czy nie powinienem tych noży przykręcić. A no właśnie, tu mi odpadła taka osłonka. No te osłonki są po to, żeby się czasem nie skaleczyć tu z boku. No bo tu też można założyć, jak widzicie, ostrza i frezować również tak do boku. Ale z tej funkcji rzadko korzystam, natomiast te klapki są średnio dobrze zrobione. Dość łatwo to odpada i nawet jedną to już zgubiłem. Spróbuję teraz to włożyć, ale jedną ręką to nie jest to najłatwiejsze. Mniej więcej tak to ma działać. To tak jak powiedziałem, dość łatwo to odpada. Z tej strony mi już odpadło i to zgubiłem. Ustawiłem na najniższy poziom zbierania lakieru.
Zrobimy testowo pierwszą deskę, zobaczę jak to będzie wyglądało i odpowiednio do tego zdecyduję, czy czyścić je dalej, czy może jakiś inny pomysł. To działam. No niestety nie obejdzie się bez maseczki. Nie lubię tych prac w masce. Jakoś mi to zawsze przeszkadza. No dobrze, to co ja tu mam? Mam piękną, pięknie przebarwioną, solidną, grubą deskę, która w sumie, której nawet powiem wam trochę szkoda na sufit, bo równie dobrze te deski mogłyby trafić na podłogę i byłaby piękna podłoga. To co, mam doczyszczoną tą farbę tak z grubsza. No chodzi o to, żeby ją usunąć, żeby później móc użyć już narzędzia z papierem ściernym i ładnie wyrównać tą powierzchnię i finalnie ją doczyścić. Taka praca ma ten plus, że gdybym to od razu chciał robić papierem ściernym, to bym ich bardzo dużo zużył, bo nawet gdybym zastosował taki papier o najwyższej gramaturze, nie wiem, 40 czy 60, to i tak bardzo szybko musiałbym je zmieniać. Podejrzewam, że na jedną deskę by mi wystarczył taki jeden papier, więc wyszłoby to dość drogo i nie wiem, czy nie wolniej. A tak, mam szybko doczyszczoną deskę, którą odłożę do stodoły, niech sobie tam czeka na swój czas, a przed zamontowaniem to jeszcze ją po prostu wtedy doczyszczę. Ta niestety deska ma wadę, ten fragment tu jest zniszczony, trzeba będzie go wyciąć, więc nie mam tu już takiej pięknej, długiej deski, tylko mam dwie krótsze. No nic, to co, tą chowam do stodoły, biorę się za następną, kilkanaście desek i zrobione. Sądząc trochę też po zapachu, to były dwie warstwy farby. Na górze jest taka chyba bardzo popularna
w czasach minionych farba olejna zwykła. Natomiast niżej była farba na pokopcie. Jest zupełnie inny zapach. Całkiem ciekawy zapach, nie powiem, że nieprzyjemny. No i zrobione. No i tak to teraz wygląda. Są ułożone. Nie powinno nic im się tutaj złego dziać. Natomiast no nie wszystkie te deski jednak są idealne. Myślę, że za 20% to tutaj odpadnie, bo niektóre miejsca były zawilgocone i nie nadają się po prostu do użycia ponownego. Ale nie jest źle. No dobra, to mogę zająć się tymi dyskami. One niestety są pokryte taką bardzo grubą warstwą zaprawy wapiennej. Znaczy zaprawy wapiennej, no po prostu to jest farba wapienna. I tak myślę, że zrobię sobie narzędzie, żeby to jakoś zdzierać w sposób w miarę szybki. No bo jak od razu bym chciał wjechać tym strugiem, to raz, że bardzo szybko będą tępiły się ostrza, a dwa, to zginę od tego pyłu. Więc lepiej go zaskrobać i dopiero potem takie deski szlifować. Ta deska zresztą, tak jak na nią patrzę, to nada się, ale na kompostownik, a nie do domu na sufit. Dobra, to najpierw robię narzędzie.
No dobra. Mamy zaostrzone, zahartowane. Może mogłem to zrobić trochę krótsze. No i dobra, na takich kobyłkach to średnio się to robi.
No jak dla mnie taka deska to bajka. Szeroka, ma pewnie pod 30 cm szerokości i naprawdę ładna. Tu sama końcówka jest taka trochę przeżarta, jak widzicie, ale dalej idealna deska i bardzo ładna. A jak się ją podbarwi, znaczy zaolejuje, to nabierze też takiej ładniejszej, cieplejszej barwy, ale już jest super. No, za dużo to ja nie zrobiłem, ale za 20 desek to spokojnie. Niestety taka pogoda się teraz zrobiła, że zaczęło kropić, teraz znowu przestało, ale prognoza w sumie mówiła, że ma padać, więc dzisiaj to sobie już daruję. To co ja tu mam? Tu mam trochę takich właśnie już wyczyszczonych desek, z których coś może być. No i tutaj też bardzo dużo już gotowych desek, czy gotowych, w pewien sposób gotowych. Dzień dobry. No i mamy po śniegu. Prawie w całości się roztopił, jeszcze w takich niektórych miejscach trochę leży, ale generalnie wiosna w styczniu. No i fajnie. To dalej walczę z tymi deskami. Pewnie jeszcze dzisiaj tego nie skończę. Koniec. Zrobione. No to zrobione. Znaczy zrobione. Jeszcze tu jest spory bałagan oczywiście, ale przynajmniej tą najtrudniejszą, najcięższą, najmniej przyjemną pracę mam za sobą. Powiem, że sporo tych desek udało się jednak odzyskać. Tu odkładałem takie, które nie nadadzą się raczej, znaczy nie nadadzą się na pewno do domu. Oczyściłem je również, bo chciałbym je wykorzystać na zrobienie kompostowników. Trochę tych desek jest, tak powiedziałbym, 1/4 z całości. A jak wygląda w tej chwili to pomieszczenie? Czyli tu mam odłożone te długie deski na strop. Naprawdę ładnie one wyglądają. Tu niestety jest trochę ciemno, ale teraz wystarczy je już tylko oszlifować. Znaczy wystarczy, to jest też mnóstwo pracy. Oszlifować, wyrównać boki, poodcinać takie cienkie krawędzie z boków, zrobić felc i gotowe do układania. Tu też odkładałem te dobre deski, tylko krótsze. Więc co, no teraz wracam do
tego pomieszczenia w środku i sprzątam całą resztę. No to działam. To są też całkiem fajne bale. Całkiem zdrowe. I nawet nie wiem, czy to nie jest dąb. Takie mam wrażenie, że to był dąb. Niestety wlazł grzyb, więc to się nadaje do ogródka. To trzeba będzie wywieźć do ogródka. Dobra, tu mam tak sporo takich różnych deseczek używanych na przykładki. A te deseczki tam się raczej do niczego nie przydadzą. Tak samo tu poprzerzucałem niepotrzebnie. Może żeby tego nie przewalać, po prostu z następny raz z kąta w kąt po prostu potnę je na opał i schowam w drewutni. Najwygodniej te deseczki to byłoby mi pociąć po prostu na pile stołowej. Krajzedze tak zwanej. Tylko tu mi się ta podstawa pod tą krajzegę zniszczyła. Dobra. Naprawię to od razu i będę miał gotowy też stół do innych prac. No to działamy.
Przyszedł teraz czas na skarby. Pierwszy prezent dla Marty. Piękne wiaderko. I dobry garnek, wcale nie jest dziurawy. Nie jest też przypalony. Ucieszy się. Piękna maszyna. Sieczkarnia, tak to się chyba nazywało. Jakoś na L jeszcze na to się... Lada chyba na to się mówiło. Nie wiem, czy to ze względu na ten element. Ale piękne urządzenie. W super stanie. Józef Lorenz. Werkstatt. Wszystko działa. Jedyne czego brakuje, to brakuje jednego noża. Ale taki nóż nie wygląda jakoś specjalnie w sposób skomplikowany, więc można go chyba dorobić. W tą stronę się kręciło. Przesmarować. Lekko doczyścić. Tu są śmiesznie, bo to są smarowniczki. Patrzcie, jak elegancko. Tu i tu też są. O. Cały mechanizm chodzi. Super. Lekko może poprawić trzeba ten stolik i mocowanie pod tą ladę, jeśli to tak się prawidłowo nazywa. Do tego chyba jeszcze jest taki element, ja to widziałem tu, w tej części. Tak, jest, tylko on jest taki mocno zniszczony. O. Tylko ta osłona akurat jest mocno już zniszczona. Ale ten element to akurat można dorobić. Czyli dbano też o bezpieczeństwo, żeby ktoś nie włożył niepotrzebnie ręki. Super. I myślę, że to po naprawie w sumie lekkiej renowacji, tak to nazwę, może być bardzo przydatne narzędzie dla Marty do ogrodu. Bo mogłaby sobie w czymś takim siekać trawę, czy nawet jakieś drobne, czy te jeżyny, czy jakieś takie właśnie drobne, miękkie pędy. I miałaby super materiał na kompost, który rozkładałby się dużo szybciej. Zajmę się tym kiedyś w wolnej chwili. Ale naprawdę podoba mi się to urządzenie. I śmiesznie, że ma dwa koła, bo ja do tej pory widziałem takie tylko z jednym tym kołem zamachowym, ustawionym zresztą w trochę inny sposób. Podoba mi się. No dobrze, to mam z grubsza uprzątnięte. Tych desek niestety nie mogę przenieść do tej drugiej części, bo one są za długie. One mają po 5 metrów, nie więcej, po 6 metrów i niestety mi się nie zmieszczą. To co, dzisiaj to ja już nic nie zrobię, więc z mojej strony to już wszystko, z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.